Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 4. sesję Rady Gminy Rozdrażew i stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. A zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów radnych, Pana Wójta Gminy, zastępcę Pani Skarbnik, Panią Sekretarz, radnych powiatów, Panie i Panów sołtysów oraz zaproszonych gości. Informuję Państwa, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Zanim przejdziemy do omawiania materiałów sesyjnych, chciałbym zaprosić na środek ucznia szkoły podstawowej w Rozdrażewie, Kiru Olizów, który osiągnął najwyższy wynik w teście ośmioklasisty w naszej gminie. Szanowni Państwo, naszą tradycją jest nagradzanie absolwentów, którzy na egzaminie ósmoklasisty osiągnęli najlepszy wynik. W tym roku takim absolwentem jest Kirill, który dołączył do naszych uczniów po agresji Rosji na Ukrainę. Bardzo szybko zaklimatyzował się, jak widać osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, czego serdecznie mu w tym momencie gratuluję. Życzę sukcesu na dalszym etapie edukacji, ale nauka nie będzie tylko tym drogą do spełnienia osobistych ambicji, ale też niezwykłą przygodą. Zapraszamy również mamę Kiryła tutaj. Czy Państwo mają propozycje zmian do przesłanego porządku obrad? Nie widzę, a zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy – otwarcie sesji. Punkt drugi – przyjęcie protokołu z obrad trzeciej sesji. Punkt trzeci – sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty – interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty – podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2024. Podpunkt drugi. Zmian budżetu gminy na 2024 rok. Podpunkt trzeci. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2024-2029. Podpunkt czwarty. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rozdrażew. Podpunkt piąty. Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew, ulica Tadeusza Kościuszki. Podpunkt szósty. Przejęcia przez gminę Rozdrażew od powiatu krotoszyńskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Rozdrażew. Podpunkt siódmy. Zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew. Podpunkt ósmy. Zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew. Podpunkt dziewiąty. Ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych. Podpunkt dziesiąty. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom na okres 1 roku.
protokołu. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z trzeciej sesji. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę wójta gminy o przedstawienie sprawozdania. Informacja z działalności wójta gminy Rozdarza w okresie od 25 czerwca do 25 sierpnia 2024 roku. 26 czerwca miało miejsce ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Rozdarza, możliwości składania wniosków. Tego samego dnia w zebraniu wiejskim w Grębowie zakończył się cykl czerwcowych zebrań, w których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję. 28 czerwca w Zalesiu Małym w gminie Kobyli odbyło się podpisanie umów z gminami, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Do tegorocznego konkursu zgłosiłem modernizację świetlicy wiejskiej w Przemyśle, na którą przyznano dofinansowanie z budżetu samorządu województwa w wysokości 70 000 złotych. Tego samego dnia miało miejsce rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą remont powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdarza w 2024 roku. Wybrano korzystniejszą cenową ofertę firmy S-Produkt Budowa spółka z.o.o. ze Stargardu z ceną 39 227 zł i 16 groszy. Druga złożona oferta opierała na kwotę 62 631 zł i 60 groszy. Zadanie obejmujące powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg w Chwałkach 306 metrów i Dębowcu 440 metrów zrealizowane zostało w połowie lipca. Tego samego dnia również miało miejsce wręczenie pani Barbarze Banaszek, panu Krzysztofowi Grozie i Waldemarowi Witwiakowi zarządy zatwierdzających wyniki konkursów na stanowisko dyrektorów opracówek światowych. 30 czerwca na boisku sportowym w Perzycach odbyły się 10. powiatowe zawody siekawek konnych, w których uczestniczyło 5 drużyn kobiecych i 8 drużyn męskich. Gmina Rozdarza w obu kategoriach reprezentowały drużyny ochotniczych straży pożarnych w Dąbrowie i Grębowie. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna żeńska OSP Gręby, która zajęła pierwsze miejsce, natomiast ich koledzy uplasowali się na trzeciej pozycji. Drużyny z OSP Dąbrowa w obu kategoriach, zajęły drugie miejsce. 1 lipca miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą budowa przedszkola w Rozdarzewie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Tego samego dnia ogłoszone również zostało zamówienie publiczne w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemyśle. 3 lipca wziąłem udział w spotkaniu poświęconym organizacji dożynek powiatowo-gminnych, która odbędą się w Rozdarzeniu 1 września. 4 lipca odbyły się przetargi na zbycie działek rolnych w miejscowości Wolnice. Z uwagi na brak dostępu do drogi przetargi były ograniczone do właścicieli działek przyległych. Uzyskane ceny. Działka nr 160 przez 1 na powierzchni 241 m2 4890 zł. Działka nr 160 przez 2 o powierzchni 267 m2 5170 zł. Działka nr 179 przez 2 o powierzchni 405 m2 7640 zł. I działka nr 179 przez 3 o powierzchni 491 m2 8640 zł. Tego samego dnia miało również ogłoszenie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdarzeniu. 7 lipca wziąłem udział w inscenizacji Króla Piotrowego Królestwa Szwedzkiego w Rozdarzeniu w strzeleckiej rywalizacji tytułu Króla zdobył Andrzej Czech.
i przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Incatro spółka z.o.o. Zrówczyna jako partner konsorcjum. Uzyskana cena za realizację zadania to 3 728 517 zł 11 groszy, co oznacza, że dofinansowanie zadania pozyskania Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% wyniesie 3 542 091 zł i 25 groszy. Pozostałe 5 ofert złożonych w zamówieniu publicznym zawierało się w przedziale od 4 410 220 zł do 6 306 099 zł i 95 groszy. 17 lipca miał miejsce podpisanie z firmą PUA Nagrod spółka z.o.o. z siedzibą w Bugach umowy na wykonanie docieplenia ściany szczytowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Koźmińskiej w Lareście oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z nitku mineralnego. Koszt wyniesie 22 000 zł. Tego samego dnia miało miejsce otwarcie ofert w zamówieniu publicznym pod nazwą Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Trzemesznie. Wpłynęła jedna oferta firmy Gringo spółka z.o.o. z Wągrowca z ceną 240 488 zł. Ta cena ponadkrotnie przekraczała zabezpieczone środki finansowe, z tego powodu postępowanie zostało unieważnione. 19 lipca miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację przebudowy drogi gminnej w Dziewicach. Zamówieniem objęty jest pierwszy etap zadania o długości 463 metrów. 24 lipca ogłoszenie drugiego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Trzemesznie. 25 lipca powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 30 lipca miało miejsce ogłoszenie pisemnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę 8 nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Dąbrowa, Dziewice, Nowa Wieś, Ludraszowiec i Wolnice. Pisemne oferty muszą składać do 30 sierpnia. 31 lipca zakończono nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrożewie. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja Rekrutacyjna wskazała kandydaturę pani Izabeli Paszek, która uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów. I tego samego dnia rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadania obejmujące postawę, podłączenie i oddanie do eksploatacji piecy opalanych peletem o mocy znamionowej 8 kW wraz z składem kominowym dla 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Rynek 1. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Hydraulik Michał Drożdż z Bód z ceną 49 950 zł. Pozostałe oferty zawierały się w przedziale od 56 700 zł do 111 690 zł. Umowę podpisano 7 sierpnia z terminem realizacji do 15 września. Tego samego dnia również podpisane zostały akty notarialne w zbycie 4 działek rolnych w Polenicach. 1 sierpnia zarządzeniem wójta gminy do budżetu wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych 280 000 zł i organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 10 690 zł oraz Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 8 872 zł. Zmniejszono natomiast o kwotę 544 zł dotacje i wydatki związane z wyborami samorządowymi. Tego samego dnia miało miejsce ogłoszenie przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących dane gminy wiejskiej wsi Grębów o łącznej powierzchni blisko 2,2 hektara. Zgodnie z uchwałą zebrania miejskiego tej wsi przetarg ograniczony jest do mieszkańców Grębowa. Termin składania ofert upływa 2 września. Również tego dnia było ogłoszenie przetargu na dzierżawę działki nr 106 o powierzchni 300 m2 w Nowej Wsi. Z uwagi na brak dostępu do drogi przetarg ograniczony jest do właścicieli gruntów sąsiednich. Również w tym przetargu oferty przyjmowane są do 2 września. 1 sierpnia również weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego wprowadzania ścieków dla gminy Rozdraże, zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przez najbliższe 12 miesięcy opłata za zrzut metra sześciennego ścieku wynosi będzie 6,91 zł, natomiast miesięczna opłata abonamentowa wynosi będzie 6,48 zł. 2 sierpnia miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego ekogroszku w ilości 122 ton na potrzeby Urzędu Gminy Rozdrażewie i jednostek organizacyjnych gminy.
sierpnia miało miejsce otwarcie ofert na zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminy w Dziedzicach. Złożono jedną ofertę z ceną 1 211 912 zł 97 groszy, dwukrotnie przewyższającą środki zabezpieczone na realizację zadania. Z tego powodu postępowanie unieważniono i ogłoszono drugie zamówienie publiczne z terminem składania ofert do 26 sierpnia. 8 sierpnia miało miejsce podpisanie z prezesem zarządu przedsiębiorstwa budownictwa inżynierii Eko-Inżynierii Wielkopolskiego jako lidera konsorcjum umowy na realizację budowy i doposażenia oczyszczalni ścieków rozważenia. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu publicznym w trybie podstawowym. Termin realizacji do listopada 2025 roku. Jednocześnie podpisano umowę z panem Sławomirem Ginterem, prowadzącym firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Max w Strowie Wielkopolskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość tej umowy to 37 269 zł. Również tego dnia miało miejsce otwarcie ofert w zamówieniu publicznym na zadanie pod nazwą modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie. Wpłynęły dwie oferty o wartościach 123 856 zł 94 grosze i 175 150 zł 38 groszy. Wybrano korzystniejszą cenową ofertę firmy Zabudowa Wnętrz Piotr Steczniewski z Turgierzyc. 11 sierpnia to niedziela pod znakiem sukcesu naszych drużyn sikawych konnych w Racocie i w Kościach odbyły się 19 europejskie i 22 krajowe zawody sikawych konnych, w których bezpośrednio okazała się męska drużyna OSP Grębów, a drużyna żeńska z tej jednostki zajęła trzecie miejsce. Z kolei drużyna OSP Dobrona wystartowała w rozgrywanych w Zębie, strażackich Szpasach, czyli 16 małopolskich zawodach sikawych konnych, gdzie zajęła pierwsze miejsce. 12 sierpnia nastąpiło rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Przedszkola w Rozdrażewie. W postępowaniu wzięło udział 5 firm. Pierwotnie złożyły one oferty w zakresie cenowym od 7 877 000 do 9 295 874 zł i 68 groszy. Firmy zaproszono do negocjacji oraz złożenia ofert dodatkowych. Z tej możliwości skorzystały 3 firmy. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Nadbud Zbigniew Warta z Zborowu Wielkopolskiego z ceną 7 727 999 zł 97 groszy. Pozostałe dwie oferty dodatkowe opiewały na 7 741 484 zł 25 groszy i 7 769 789 zł 20 groszy. 13 sierpnia miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą Innowacyjna Zielona Infrastruktura Zielone Wiaty Przystankowo-Rowerowe w Rozmaszewie, objętego dofinansowaniem pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia. 14 sierpnia miała miejsce narada z dyrektorami, omówiono stan realizacji tegorocznych zadań inwestycyjnych, organizację dożynek powiatowo-gminnych i przygotowanie tarczy dożynkowej. 16 sierpnia miało miejsce rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wybik. Wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę złożoną przez firmę Inteus z Katowic z ceną 21 494 zł 99 groszy. Natomiast podobne zamówienie dotyczące świetlicy w Maciejewie zostało unieważnione. Jedynie ofert nie złożył wyjaśnień w trakcie badania oferty w zakresie rażąco niskiej ceny. Ogłoszono drugie zamówienie publiczne na to zadanie. 19 sierpnia wziął udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rozważewie i Przedszkolu w Nowej Wsi. 20 sierpnia zakończono nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kart i płac po przeprowadzeniu procedury konkursowej obejmującej ocenę wykształcenia zgodnie z ogłoszeniem naboru i rozmowy kwalifikacyjne. Z kandydatami Komisja Rekrutacyjna wskazała kandydaturę pani Martyny Roszanowa, która uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów. 21 sierpnia miało miejsce otwarcie ofert w powtórzonym zamówieniu publicznym na realizację zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew. Jedyną ofertę z ceną 126 055 zł 75 groszy złożyła firma Inteus Inwestycje spółka z o.o. z Katowic. Przez całe wakacje trwała
przyjęła jednogłośnie powyższe sprawozdanie. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Czy Panie i Panowie chcą złożyć pisemne interpelacje? Nie widzę. Przejdziemy do punktu 5. Punkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2024. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie tematu. Proszę Państwa, Powiatowy Zarząd Dróg poinformował o przesunięciu realizacji zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej za przebudowę drogi rozdroże Wyki wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej. W związku z tym, że przewidziana przez nas dotacja w wysokości 200 000 złotych nie zostanie przez PZD w tym roku wykorzystana, zaproponowałem uchwałę zmieniającą, która z wykazu działań, na jakie przekazujemy wsparcie finansowe dla powiatu, eliminuje to zadanie. Dziękuję. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę Przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi krotoszyńskiemu w roku 2024. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęcie powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 2024 rok. Proszę Pana Wójta Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie gminy. Proponuję zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 91 012 zł i 80 groszy. Składamy się na to pozyskane dofinansowanie dodatkowe na przebudowę drogi w Dzielicach w kwocie 63 750 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2,5 tysiąca zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 2436 zł. Wpływy z tytułu grzywien i innych kart pieniężnych naliczonych w przedsiębiorstwu zajmującego się odbiorem transportem odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych opłat przez mieszkańców 3175 zł 80 groszy. Darowizna od Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi jako udział w zakupie szafy do budowy 4000 zł. Darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi jako wkład w zakup maszyny czyszczące dla tej placówki 5000 zł. Darowizna na organizację dożynek powiatowych 1500 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 8651 zł. Jednocześnie proponuję zwiększenie dochodów o kwotę 145 015 zł i 79 groszy i na to składa się zwrot części wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych wykonanych w ramach funduszy sołeckich w roku ubiegłym. I środki te proponuję przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków na dwa zadania. Przedsięwzięcie pod nazwą budowa przedszkola w rozmiarze 7 000 zł i modernizacja świetlicy miejskiej w Przemyślu 20 000 zł. Na zakup usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na utrzymanie pomnika 20 000 zł, na utrzymanie pomnika 3000 zł, organizację wydarzeń kulturalnych 25 000 zł, bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 10 000 zł, bieżące utrzymanie świetlicy miejskiej, myślę o realizacji prac w Wykach 10 000 zł, usługę oświetlenia drogowego 10 000 zł i usługi remontowe w szkole gimnazjum w Dzielicach 40 015 zł 75 groszy. Proponuję również przesunięcia w budżecie
wydatków na przebudowę drogi w Dziewicach. Proponuję również zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w szkole podstawowej w Nowej Wsi o kwotę 18 000 zł i przeznaczenia na udział samorządu w zakupie maszyny czyszczącej SP Nowa Wieś, a także przesunięcie 1000 zł w funduszu sołeckim tej wsi zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego. I ostatnia zmiana już nie wiąże się z przesunięciem środków, natomiast jest to zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, które obecnie otrzyma brzmienie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdraże, ulica Tadeusza Kościuszki. Dziękuję. Propozycje zmian zostały przedstawione na posiedzeniach komisji. A zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Na posiedzeniu komisji zaakceptowano dodatkowo zmianę polegającą na zabezpieczeniu 10 000 zł na usunięcie skutków wypadku samochodowego w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Krzyżach. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa za podjęcie powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata 2024-2029. Proszę Pana Wójta o przedstawienie. Projekt uchwały nowelizującej przewiduje zmianę obu załączników. W załączniku pierwszym tradycyjnie wprowadzamy aktualne wielkości wynikające z zmian dokonanych przyjętą przez Państwa uchwałą, ale także dwoma zarządzeniami wójta, które zostały wydane w okresie międzysesyjnym. Natomiast w załączniku numer 2 dotyczącym przedsięwzięć zmniejszamy limity na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Nowej Wsi o kwotę 15 000 zł oraz rozbudowę doposażenia oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie o kwotę 210 408 zł 75 groszy. Zwiększamy natomiast limity na budowę przedszkola w Rozdrażewie o kwotę 1 114 000 zł i przebudowę drogi w Dziewicach o kwotę 263 750 zł. Dodajemy tu również nowe zadanie dotyczące budowy podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie z limitem wydatków w wysokości 15 000 w roku bieżącym i 25 000 w roku przyszłym. Przyszłoroczny limit traktuję jako zapewnienie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Proponuję również zmianę nazwy zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie zgodnie z tą wersją, która została przedstawiona przy zmianach w budżecie. Dziękuję za przedstawienie tematu. Propozycje zmian zostały omówione podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy. W związku z tym proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraże na lata 2024-2029. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rozdraże. Proszę Pana Wójta Gminy o przypomnienie tematu. Dotychczasowa uchwała regulująca te kwestie pochodziła z 2009
potrzeba uaktualnienia i doprecyzowania niektórych zapisów proceduralnych. Obecny projekt uchwały reguluje całokształt związany z przyjęciem budżetu, począwszy od wydania przez wójta tzw. wskaźników przyjmowanych do określenia projektu budżetu, poprzez zgłoszenie wniosków, przygotowanie projektu, przedłożenie go Radzie Gminy, aż po procedurę uchwalania budżetu. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rozdraża. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z państwa za podjęcie powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdraże, ulica Tadeusza Kościuszki. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Proszę Państwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie rozpatrzył wniosek, jaki złożyliśmy. Przyznał naszej gminie preferencyjną pożyczkę. Ta preferencyjność objawia się zarówno bardzo niskim oprocentowaniem, ale również możliwości ubiegania się o umorzenie ostatnich 30% spłaty kwoty pożyczki. Aby móc podpisać stosowną umowę, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy przedstawionej Państwu uchwały, a także wydanie opinii co do możliwości spłaty tej pożyczki przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Chcę jednak podkreślić, że powyższa uchwała nie ma wpływu na stopień zadłużenia i wysokość deficytu tegorocznego budżetu, ponieważ już w wyjściowym budżecie przewidywaliśmy właśnie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2 milionów złotych na ten rok. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został omówiony podczas posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdraże, ulica Tadeusza Kościuszki. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z państwa za podjęcie powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Rozdraże od powiatu krotoszyńskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Rozdraże. Proszę wójta gminy o przedstawienie tematu. W celu regulowania stanu prawnego przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych, którymi de facto gmina od samego początku zarządza, konieczne jest podpisanie
zostało już zaakceptowane uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Aby mógł podpisać to porozumienie, konieczna jest również akceptacja państwa poprzez przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Rozdraże od powiatu krotoszyńskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Rozdraże. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdraże. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Zmiana uchwały służy zmianie listy inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty targowej. Otóż, proszę Państwa, w związku z zmianami kadrowymi, jakie zaszły w urzędzie gminy. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdraże. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdraże. Proszę wójta gminy o przedstawienie tematu. Państwa, uchwała jest związana z faktem posiadania przez nas niezamieszkałych lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym. Stąd propozycja liberalizacji zapisów uchwały, które określają warunki przyznania takiego lokalu. Ta liberalizacja idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zwiększenie granicy dochodu uprawniającego do przyznania lokalu komunalnego, po drugie skrócenie wymaganego okresu zamieszkiwania na terenie gminy Rozdraże. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdraże. Na posiedzeniu komisji dodatkowo zdecydowano, aby zmniejszyć kryterium dotyczące okresu zamieszkania na stałe na terenie gminy Rozdraże z co najmniej 2 lat do co najmniej 1 roku. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedanej na rzecz użytkowników wieczystych. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie tematu. Państwo, uchwała
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, mianowicie trybu na roszczenie użytkownika wieczystego, który to tryb obowiązuje tylko do końca sierpnia bieżącego roku. W tym czasie osoba zainteresowana składa takowy wniosek. Omawianym na posiedzeniu komisji projekcie mieliśmy, proszę Państwa, dwa rodzaje bonifikat. Po dokładnej analizie dotychczasowych naszych przepisów w tym zakresie chciałbym zaproponować usunięcie z projektu uchwały punktu 2 w paragrafie 1. Ma to, proszę Państwa, związek z tym, że jedna z wcześniejszych uchwał, którą Państwo przyjmowaliście, przewiduje już swoistą bonifikatę dla osoby decydującej się na jednorazową zapłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w własność. Mowa mianowicie o uchwale, która przewidywała 20-krotność opłaty rocznej w przypadku zakupu jednorazową zapłatą i 25-krotność w przypadku zakupu z rozłożeniem na ratę. Dziękuję za przedstawienie tematu. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od cen nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych. Podczas posiedzenia komisji podjęto decyzję o ustaleniu na poziomie 10% od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu bonifikaty w przypadku niepełnosprawności lub rodziny wielodzietnej. Ponadto ustalono, że bonifikata ma zastosowanie również do nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Dziękuję. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższych to pierwsze głosujemy autopoprawkę do tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przystępujemy do głosowania nad całą uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5 podpunkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości dotychczasowym dzierżawstwem na okres 1 roku. Proszę wójta gminy o przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, przedstawione 3 projekty uchwał dotyczą 3 części jednej działki. Jest to działka nr 297, łamane przez 3 położona w Nowej Wsi na temat 3 gospodarstw rolnych. Działka stanowiąca dawniej fragment torowiska kolejki
przedstawił. Projekt uchwały był tematem posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Pan Wójt ma też przedstawił projekt uchwały w temacie posiedzeń komisji, a zatem proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków i skarg Pana Mirosława Józefa Moskwy. Proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Jerzego Juszczowiaka o przedstawienie tematu dotyczącego złożonej petycji. W dniu 8 lutego 2024 wpłynął wniosek złożony przez Mirosława Józefa Moskwę, ulica Przemysłowa 22/5, z Kielc, zatytułowany Wnioski do organu statującego wszystkich radnych w sprawie ustaw podatkowych i nie tylko, dotyczących legalności ustaw, którymi posługują się organy administracyjne. W dniu 27 marca 2024 wpłynęło kolejne pismo od Mirosława Józefa Moskwy zatytułowane Skarga i wnioski. Wymienione pisma zostały skierowane pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrady. Komisja przeanalizowała złożone pisma, stwierdzając, co następuje. Stosownie do przepisu artykułu 7 Konstytucji Rzeczpospolitej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z powyższym organy samorządu terytorialnego mogą wypowiadać się wyłącznie w sprawach, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym lub na podstawie innych ustaw należą do ich właściwości. Każda aktywność organów samorządu terytorialnego wymaga upoważnienia w danym przepisie prawa i musi odpowiadać kompetencjom organów samorządu terytorialnego. Kwestie poruszane we wniosku z 8 marca 2024 nie należą do kompetencji organów samorządu terytorialnego, w związku z czym brak podstaw do realizacji przedstawionych w cytowanym piśmie wniosku. Organy samorządu terytorialnego nie mają delegacji do wypowiadania się w kwestii zgodności z konstytucją, ustaw i innych aktów prawnych, ani nie muszą przedstawiać dowodów, że obowiązujące ustawy są zgodne z konstytucją. W piśmie z 27 marca 2024 w części zawierającej wnioski do Rady Gminy jako kolegialnego organu władzy publicznej wnioskodawca żąda złożenia przez Radę wyjaśnień odnośnie punkt 1. Posiadania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jako dowodu zgodności z konstytucją przepisów prawa. Punkt 2. Domniemania zgodności z konstytucją przepisów prawa. Punkt 3. Powoływania się na nielegalny wyrok NSA. Punkt 4. Uznawania przepisów wydawanych przez partie polityczne przed uchwaleniem konstytucji. Punkt 5. Uznawania wyższości nad konstytucją przepisów komunistycznych z lat 60. Punkt 6. Działania na podstawie statutu. Punkt 7. Uznania za legalnie działające PKW, Krajowe Biura Wyborcze, sądy, trybunały, Sejm, Senat, ZUS, KRUS, Kancelarie Notarialne i Komornicze, INR, Urzędy Skarbowe, Radę Ministrów. Przedmiot wniosku
przewodniczącego o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków i skargi pana Mirosława Józefa Moskwy. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Zatem kto z Państwa za podjęcie powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Na początku chciałbym poinformować Państwa radnych, że w dniu 8 lipca wpłynęło wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, z którym można się zapoznać w biurze Rady. Ponadto chciałbym zaprosić Państwa do udziału w 19. pierwszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Turniewie, która odbędzie się 24 sierpnia. Uczestnicy proszeni są o zebranie na placu przy Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ulica 56 Pułku Piechoty, skąd o 17:30 nastąpi wymarsz do Turniewa. Pielgrzymkę zakończy msza święta o godzinie 19:00 w podziękowaniu Matce Bożej za opiekę w sprawowaniu odpowiedzialnych funkcji społecznych. Proszę, czy Panie i Panie Radni, Panowie Radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Czy sołtysi, Panie i Panowie sołtysi mają jakieś pytania? Ja chciałem zapytać, czy w przypadku dróg powiatowych o stan zaawansowania leczenia, bo te rowy widać, że nadal nie są wykoszone, a mamy już koniec sierpnia. Jakie tutaj są perspektywy? I chciałem zgłosić ponowne, można powiedzieć, załatanie tej dużej dziury przy wjeździe do Betoniani na drodze powiatowej. Ona była w okresie wiosennym załatana przez tą firmę, no ale to było takie tymczasowe, to się cały czas tam powiększa, zagłębia i trzeba byłoby to no, wykonać jakoś solidniej, gdyż przy każdym przejeździe tam jest to rozjeżdżane. Również to pobocze obok jest bardzo niebezpieczne. Też tutaj ponownie proszę o zajęcie się tym tematem. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych? Ja chciałem tak samo złożyć wniosek do powiatu. Chodzi o drogę Beznowa Wieś, zwłaszcza we wiosce. Wczoraj jechałem na ten bardzo dużo już jest dziur, już nie są takie nawet płytkie. I bym prosił, żeby czasem za 2-3 miesiące, bo to tak zawsze bywa, żeby to wcześniej zrobić, bo na ostatku się zamontował kratery. Jeszcze jedną mam prośbę, bardzo bym prosił, żeby przy posesji numer 45, to już tyle razy monitorowałem, stoi suche drzewo, te gałęzie już oblatują na jezdnię. W końcu to usuną, w końcu ja nie wiem, to się mówi bezcelowo i powtarza i to drzewo jak stało, tak stoi. No przecież to nie ma, ono już nie ożyje i na pewno nie odrodzi się, to wiadomo usunąć, a nie żeby to stało i wy tu jedno i to samo wciąż mówimy i dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych? Jakieś pytania? Ja bym jeszcze też miał o drodze rozdrażewek Różopole, czy tam jeszcze będzie kiedyś tam to poszerzenie do Różopola, czy coś tam radny powiatowy w tym temacie by coś tam wiedział, czy nie? Chociaż wyrównanie tych No. oczach nie ma się zjechać.
zapłacili za to, wcale nie przyjmowali wtedy ludzi i tam uznali, że to, co robili tu na plan, nie ma zapłacone, tylko jest 5 minut. No i byli NFZ, czy wczoraj pan starosta w Warszawie, nie wiem jak tam toczyły się rozmowy. W każdym razie NFZ powiedział, że nie zapłaci za ponad limity, bo mogli tego nie robić. Wszystko. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, korzystając z okazji. Ale proszę do mikrofonu. Tylko wtedy pan radny nie będzie mógł To również Miałbym pytanie pod na ten Fundusz Rozwoju Dróg. Jakie drogi powiat zamierza w tym roku zgłosić, bo jak tutaj nawet jeszcze nie ma planu i pomysłu na projekt, no to z tą realizacją to chyba lata świetne. A drugie moje pytanie, jaki jest cel tego powierzchniowego utrwalania na tej drodze powiatowej? Czy to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto? No, trudno powiedzieć, bo tam to tyle się coś zmienia, tu pieniądze się bierze, tam się, no to szpitala wszystkie praktycznie pieniądze idą na szpital. Także no, musimy jeszcze kredyty brać na to. Ja uważam tak, no powiedziałem publicznie też w powiecie, że w powiecie to kredyt kredytem pogania i nie wiadomo co się dalej będzie działo, no bo w końcu jeżeli tak dalej będziemy działać, no to nie powiem, powiedziałem, że zwiniemy powiat i asfalt również z powiatu. Też jak to tam nie mówię u Państwa, jak tam powiedziałem. A jeżeli chodzi o powierzchniowe odprowadzenie dróg, no to też miałem taką odpowiedź, że na parę lat to wystarczy, jeżeli będzie powierzchniowe odprowadzenie. Też powiedziałem, że powierzchniowe odprowadzenie, żeby wystarczyło na parę lat, to by musiało być wykonane co najmniej dwukrotnie. Bo te, co były dwukrotnie wykonane, to jeszcze, no jako tako się to nie ginęło, ale jednokrotnie to jest utopia, bo jeżeli droga posiadała dużo dziur, no to najlepiej trzeba trochę tej dziurki asfaltem wyprofilować, żeby powierzchniowe prowadzić. Ale ja uważam też, że powierzchniowe dróg, uprawianie dróg jest coraz lepsze, jakby nic nie było robione, bo chociaż może z 2-3 lata to wytrzyma, to trudno mi powiedzieć. Także uważam, że no, na tą chwilę tyle, co mogłem, to Państwu powiedziałem, a jeżeli jacy inne informacje uzyskam, to też się podzielę z Państwem na sesji czy na innym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Oni już znaki ustawili, to będą produkować tą uchwałę. Znaki są ustawione. No tutaj znaki są ustawione, że będą to robić. O to już poszło. Jak nie ma pytań, to czy Ja mam takie pytanie, nie wiem, czy tajemne powiatowy będzie zorientowany, ale uważam, że żeby mówić o jakiejkolwiek całości tego powierzchniowego utrwalenia, to musimy robić poprzedzone liczniką pobocze, czy w ramach tego zadania to pobocze będzie też ścięte. Druga rzecz tak naprawdę, żeby też powierzchniowe utrwalenie było trwałe, bo robiliśmy też już kilka, no, zawsze poprzedzamy to załatanie dziur masą na gorąco, bo to, co stanowi istotę tego powierzchniowego utrwalenia, ta emulsja z grysem, ona nie załata dziur, a powoduje jeszcze większe ich wybicie się, ponieważ tam w tych dziurach ten grys się nie chwyci. Natomiast na asfalcie się chwyci, to powoduje, że różnica poziomów będzie jeszcze większa. Warto by było, żeby tu rzeczywiście PZD podeszły do tego w taki sposób no, zgodny z wymogami tej technologii, żeby ona te kilka lat rzeczywiście przetrwała. No, mam też nadzieję, że nowa pani dyrektor będzie wiedziała, jak do takich dużych inwestycji się zabrać, ponieważ te kilka lat przeciągania tego zadania w zakresie projektowym to moim zdaniem świadczy o tym, że poprzedni dyrektor nie zupełnie wiedział, jak do tego się zabrać. Świadczy o tym też ten przetarg, który był bodajże 2 lata temu
zorganizowane bez jakiegoś uszczegółowienia, co tak naprawdę inwestor zamierza poprzez tę przebudowę osiągnąć. Dziękuję. Czy jeszcze? Punktowy tylko powiem, że dziury mają być łatane. Ale można powiedzieć, Z tego co wiem, to przed powierzchniowym waleniem dziury głębokie mają być łatane, natomiast co do zbierania pobocza, to nie wiem. A dziury głębokie to też jest dwojakie, bo głębokie mogą być 10 cm, mogą być 5 cm. Nawet tak pan powiedział, no, wszystkie te dziury powinny być wyrównane emocją, żeby później powierzchniowe walenie położyć i żeby to było trwałe chociaż kilka lat. Ale macie Państwo rację, bo nie pytałem się właśnie o zbieraniu pobocza, to jest bardzo ważna uwaga, żeby woda nie stała i później to wszystko nie wymyła. Dziękuję. Ja tylko mogę dodać, że w poniedziałek właśnie jechałem z Nowej Wsi do Rozdrażewa, w tym momencie też to jechania po jeziorze. dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, to przejdziemy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Z uwagi na brak pisemnych interpelacji punkt ten nie ma zastosowania. Punkt 8. Zamknięcie obrad. Zanim nastąpi zamknięcie obrad sesji, chciałbym zaprosić na środek panią Donatę Krzyżosiak, która przeszła w lipcu na emeryturę. Wcześniej pełniła funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdarzewie oraz panią Alicję Banaszek, dyrektora Biblioteki Publicznej w Rozdarzewie, która przychodzi na emeryturę w tym miesiącu. Proszę pana ministra o zabranie głosu. Szanowni Państwo, korzystając z tej sesji, chciałbym wspólnie z Państwem pożegnać w sensie zawodowym dwie osoby bardzo długo związane z naszym samorządem. Pani Donata, można powiedzieć, że jest niejako uosobieniem pomocy społecznej w naszej gminie, ponieważ od samego początku istnienia Ośrodka Pomocy Społecznej nim kieruje. Wcześniej pomocą społeczną zajmowała się od połowy lat 80. Zawsze wykazywała się w tym zakresie fachowością oraz niezwykłą empatią, co w tej dziedzinie jest bardzo potrzebne. Pani Alicja z kolei pracuje w bibliotece od roku 91, natomiast kieruje tą biblioteką od roku 2001. Tak. Jako dyrektor. Tak. I też oprócz tych podstawowych zadań, jakie stoją przed biblioteką, dała się poznać jako osoba krzewiąca w naszej gminie kulturę, ale też przede wszystkim zamiłowanie do historii regionu. Pewnie Państwo pamiętacie konferencje naukowe, których biblioteka była głównym organizatorem. Chciałbym tu wraz z Panem Przewodniczącym, swoim współpracownikom, ale również i w Waszym imieniu podziękować za wieloletnią współpracę z organami samorządu i za pracę wieloletnią na rzecz naszych mieszkańców.
zapraszamy na to. Jeszcze kilka słów ode mnie. Na zakończenie mam zaszczyt przed Państwem wystąpić. Bo to już 15 lat, kiedy zarządzałam tą biblioteką. Pracuję w bibliotece, jak wójt powiedział, już długo, czyli większą część swojego życia, bo 33 lata. Więc 33. I myślę, że to jest bardzo, bardzo długo. No ale szybko mijają chwilę. Działalność kulturalna, o której Pan Wójt wspominał, nie byłaby możliwa, bo ja zawsze żartowałam, cóż można zrobić na 68 metrach kwadratowych i mając do dyspozycji kadry na 2,5 człowieka, żartobliwie mówiąc, 2,5 etatu. Gdyby nie współpraca tutaj z Urzędem Gminy, ze szkołami, z przedszkolami, z organizacjami pozarządowymi i nawet z księdzem proboszczem, też nie dałoby się nic robić. Także bardzo wszystkim dziękuję i zapraszamy na tort. Dziękujemy. Teraz chciałbym zaprosić pana Henryka Zmyślonego, który od 1999 roku do czerwca obecnego roku pełni funkcję sołtysa wsi Wytów. Spośród obecnych sołtysów był osobą pełniącą tę funkcję najdłużej. Proszę pana wójta. Chciałbym podziękować sołtysowi, który, tak jak pan przewodniczący powiedział, legitymuje się najdłuższym stażem spośród obecnych sołtysów. Podziękować za wieloletnią współpracę, jako miałem okazję doświadczyć od początku mojej pracy zawodowej w gminie Rozdraże. Który chciałbym podziękować za ogromne zaangażowanie w minionych latach przy przebudowie dróg gminnych na terenie sołectwa. Funkcję sołtysa pełniłem przez 25 lat. Z panem wójtem pełniłem 17 lat. Chciałem mu bardzo podziękować. Chciałem podziękować również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, bo się wspaniale pracowało. Wszystkim sołtysom i wszystkim radnym. I chciałem bardzo wszystko podziękować. Dziękuję bardzo.